Panie Jacku i Panie Emilko, czy się kameruje już? Kameruje się. Halo. Witamy Was w kolejnym odcinku na nagrywaniu nieruchomości na żywo. Znowu robimy kolejny odcinek, kiedy nie siedzimy na kanapie, tylko realnie jesteśmy w nieruchomości, która jest na sprzedaż. I tutaj mamy taką ciekawą rzecz dzisiaj. Jak zobaczyłem ten hostel, to się aż ożywiłem, bo to jest Ja coś też. pięknego po prostu, piękna sprawa. Jak oglądałem to miejsce na zdjęciach, no to nie robiło aż takiego wrażenia, ale mówię Wam, od wejścia w to miejsce po prostu mi urwało. Tak, i zaraz Wam powiemy, dlaczego to miejsce jest wyjątkowe. I tak jak widać tutaj na tym patio, właściciel ma fach w ręku. To jest po prostu artysta, co on tu zrobił. W 3 lata Tak. wszystkie te pokoje, które zobaczycie, całe to miejsce zrobił własnoręcznie. On robi w drewnie, w kamieniu, robi po prostu wszystko samemu. Tak, i to od razu jak się tutaj wchodzi, to widać, że naprawdę przede wszystkim ktoś miał na to pomysł, ktoś wiedział jak urządzić kilka osobnych mieszkań i ktoś włożył do tego serce, no i przede wszystkim właśnie umiał to zrobić własnymi rękami. Rzeczy w środku, jakie są zrobione z drewna, czy w ogóle ozdoby, czy całe wyposażenie typu kuchnia i łazienki są naprawdę majstersztyk na wysokim poziomie. Właśnie, bardzo jesteśmy zajarani, żeby już iść Wam to pokazywać, ale pewne podstawy na początek. Na sprzedaż jest hostel z 5 osobnymi apartamentami. Każdy z tych apartamentów ma własną sypialnię, łazieneczkę oraz kuchnię. Jesteśmy na północy wyspy, czyli przyjeżdża tutaj nieco inna klientela niż na południu. Mamy tutaj mniej Anglików, mniej takich ludzi nastawionych na imprezy, więc na pewno jest to mniejsze ryzyko obsługiwanie takiej grupy klientów niż tej na południu, moim zdaniem, nie? Tak, zdecydowanie. Bardzo dużo ludzi, co chodzą po górach, którzy szukają tej bliskości z naturą, chodzenia po tych polach magmowych, po lasach, które są w okolicy. Także mając takie 5 mieszkań, na pewno będziecie w stanie to wynająć dla tych osób szukających aktywnego wypoczynku na Teneryfie. Zaraz lecimy pokazać Wam to piękne miejsce. Ostatnia rzecz, którą dodam, to miejsce jest w pełni legalne, ma wszystkie licencje na wynajem, więc stając się posiadaczem czegoś takiego, niczym nie musicie się przejmować, możecie od razu iść do roboty i nawet w jednym z tych apartamencików sobie zamieszkać. Idziemy, pokażemy Wam wszystko od początku do końca. Dobra, zaczniemy sobie zwiedzanie od samego początku. Peugeot Boży już elegancko zaparkowany na parkingu. Tutaj jest ogólnie wjazd na posesję i pierwsze co się rzuca w oczy, oprócz tego, że można tu zostawić auta, ten piękny kamień. W ogóle zobaczcie jaki jest ładny, równy. No ktoś właśnie się postarał, żeby tak ładnie dookoła wszystko było wyłożone tym kamieniem. No, jak już mówiliśmy, artysta po prostu to robił i nie ma co gadać, nie? I od razu wchodzimy do pierwszego mieszkania, Dobra. które nazywa się Finca Frank. Czyli to było pierwsze mieszkanie, które obecny właściciel przygotował i Podejrzewam. nazwał to swoim imieniem. No i zobaczcie, o co tutaj chodzi. Na przykład te meble kuchenne, to też wszystko po prostu było zrobione od A do Z przez właściciela. W ogóle pachnie tutaj drewnem, są takie ładne różne szczegóły, elementy, takie nietypowe, niestandardowe. Na przykład to jest kran na wodę, zobaczcie, w takim starym stylu. To znaczy, że to są właśnie takie domy na wsi w stylu rustykalnym. Czyli wchodząc do takiego wynajmu właśnie możecie się spodziewać, że będzie tak swojsko, wiejsko, no i też akurat te mieszkania są urządzone w takim stylu, że jest właśnie dużo takich ozdób. To mi się to bardzo podoba, bo to dodaje takiego stylu i takiego uroku. I tutaj naprawdę tak możecie się poczuć jak na takich wiejskich wakacjach. Łazienka. No naprawdę wszystko jest wyposażone bardzo ładnie, w dobrym stanie to jest utrzymane. No i zobaczcie jakie jest wielkie łóżko. Również tutaj ściany są w drewnie. I całe to mieszkanko, no to jest takie właśnie, To jest najmniejsze z nich, ma 35 metrów. tak, to jest taka kawalerka, taka bardziej studio, ale jest jeszcze tutaj kanapa rozkładana, także myślę, że nawet i 3 osoby mogłyby tutaj spać, nie tylko 2. Tak, też mi się rzucają w oczy te grube belki stropowe, na których wisi sufit. No naprawdę mega klimat, a to jest tylko pierwszy z tych apartamentów, Tak, który i- sobie zobaczymy. Pokażemy łącznie 4, dlatego że jedno jest obecnie wynajęte i nie mamy możliwości dzisiaj tam wejść. Jak już wspomnieliśmy, ten hostel dalej działa, właśnie jeden z tych apartamentów jest obecnie wynajęty, więc tam nie wejdziemy. Zobaczymy sobie 4 pozostałe oraz te wszystkie części wspólne. Teraz wchodzimy na takie wspólne wielkie patio.
z przestrzenią na grill, na wszystko. Tak, tutaj jest obok też miejsce do przygotowania rzeczy na grilla. Taka kuchnia zewnętrzna, w pełni wyposażona. Tak, zobaczcie, wszędzie są jakieś kwiaty w doniczkach, kaktusy. Teraz sobie zobaczymy apartament numer 2, który się nazywa Amarillo, czyli żółty. Tak, no i tutaj zaskoczeń raczej nie będzie, bo będzie on w środku Żółty. żółty. No i zobaczcie, od razu co się rzuca w oczy. Bardzo ładna żółta kuchnia. Do takiego wynajmu wakacyjnego myślę, że to jak najbardziej robi robotę, że to jest łatwe w utrzymaniu po prostu. I co tutaj? Przechodzimy sobie do sypialni może teraz, nie? Mhm. I zobaczcie, jaki tu jest piękny sufit drewniany w ciemnym takim drewnie, rustykalnym. No Emilka, ty jesteś ekspertem od wnętrz. tak, Jak oceniasz? ozdoby są, tak jak widać, to jest przygotowane, że można by było to wynająć nawet i teraz. Bo to jest cały czas wynajmowane, jak już wspomnieliśmy. To na siebie cały czas zarabia, pamiętajcie. Dokładnie. Po prostu wszystko jest na gotowe. Tak. No i ten apartamencik nie jest wyjątkiem. Mamy też własną swoją łazienkę, również w takim żółtym Tak. klimacie. I zobaczcie, jaka ona jest duża, naprawdę. Ten apartament jest większy niż tamten. Bardzo ładna umywalka z No, kamienia. mi się to super podoba, Zobaczcie, to robi no. robotę, co nie? Wszystko czyściutkie, wszystko ekstra. A Wtedy zobaczcie, super. jaki prysznic duży. Czyli kamień z drewnem tutaj po prostu króluje i jest bardzo ładnie połączony. Dobra, teraz dla odmiany wyjdziemy sobie na patio znowu. Przejdziemy może na ten taras z leżakami dla odmiany. Tak, pokażemy Wam, gdzie tutaj można się relaksować. To jest chyba jeden z moich bardziej ulubionych zakamarków w tym miejscu. Zobaczmy sobie tutaj taras, gdzie możecie wyłożyć się na leżaku i podziwiać piękny widok na Atlantyk. O, Tak, wszystkie krzesła stoją przygotowane. i o. Emilka, dawaj. Można się wyłożyć i odpoczywać, tak? Dokładnie. Dzisiaj może nie jest tu jakaś super pogoda, bo mamy lekkie zachmurzenie, ale taki zazwyczaj dzień nam się trafił. tam przed Wami po prostu piękny pejzaż na Ocean Atlantycki, a z drugiej strony możemy widzieć praktycznie codziennie wulkan El Teide. Pogoda nie jest aż tak dużym minusem w tej części wyspy, jak się może wydawać, ponieważ nie umrzecie tutaj z gorąca za dnia. Dla osób, które nie są fanami aż tak dużych upałów, to jest dobry wybór. Chodź, jeszcze coś Ci pokażę. No. Ja nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. No, I tak mimo wszystko, że tu jest północ wyspy, czyli ta chłodniejsza część, to zdarzają się upalne dni. No i co tutaj jest zaprojektowane w tym ogrodzie, w tym patio? o kurde, no Słuchajcie, nie wierzę. prysznic. Jak Wam przygrzeje mocno w łeb, to przychodzicie tutaj i chodzicie się. No jak tu nacisnę, to ta woda od razu leci, więc nie chcę się teraz pomoczyć. Właśnie czekałem, czy to zrobisz, czy nie. Ale jest prysznic na zewnątrz jak na Bali. No, co dokładnie. najmniej. Teraz lecimy sobie do kolejnego apartamentu. To będzie już który? Trzeci. Trzeci, który sobie zobaczymy. Tak, i zobaczcie to miejsce wspólne. Też jest zlew po tej stronie oraz tutaj pralka. To miejsce już możecie kojarzyć z początku, bo tu zaczynaliśmy odcinek. Tutaj rano sobie siedzicie przy kawce, elegancko, z Tak. takim pięknym drzewkiem. Bardzo ładny fikus Benjamin. No i tutaj kolejny raz możecie zobaczyć kunszt artystyczny właśnie właściciela tego miejsca. To też jest doniczka wykonana przez niego z jakiejś starej, nie wiem, miski czy czegoś. Wchodzimy do mieszkania, które się nazywa Castillo. Czyli co zameczek. Oznacza zameczek, dokładnie. Bo to jest największe mieszkanie tutaj. No, I też dlaczego zameczek? Bo ma tutaj takie duże drewniane sklepienie, jak w zamku. starodawny klimat, typu właśnie ściany z odsłoniętymi kamieniami, strop z drewna, duża ilość właśnie kafli, bardzo oryginalny styl. Zobaczcie na przykład zlew. Wspomnieliśmy, że ten facet właśnie wszędzie wkłada dużo duszy, dużo charakteru. Tutaj na przykład zrobił sobie zlew z jakiegoś starego garnka i robi to zarąbisty efekt. Drewno, które widzicie na ścianie, to też jest odnowione drewno ze starego domu, który tutaj się kiedyś znajdował, więc to ma typu 100 lat, te materiały, które zostały użyte, lecz znakomicie zostały odnowione. No i kolejna piękna, oryginalna łazienka. Zobaczcie, ciepły taki kamień o ciepłym kolorze. Wszystko, czego potrzeba.
To jest jeden z tych większych apartamentów właśnie, który ma około 50 m2 i tutaj mamy dwie sypialnie. Zobaczcie, tutaj jest jedna z nich, też w całości wykonana w drewnie. Piękna Aż szafa. pachnie tutaj w powietrzu, dosłownie wszędzie. Ta sypialnia jest bardzo przytulna. Taka ciepła się w ogóle wydaje. Odwiedziliśmy już niejedno Airbnb na tej wyspie i powiem Wam szczerze, że ciężko znaleźć po prostu wynajem w takiej jakości. Tutaj jest taki mniejszy pokoik, więc to jest dobra opcja na przykład dla kogoś z dziećmi. Ten apartament będzie komfortowy dla 3 osób, bo tutaj mogą spać 2, a w tym małym pokoju 1. Kolejna. Kuchnia i salon jest największy ze wszystkich dostępnych mieszkań. Także jeśli komuś zależy mieć trochę więcej przestrzeni, no to wtedy trzeba by było to wynająć. I teraz przechodzimy do ostatniego mieszkania, które Wam pokażemy. I jest to mieszkanie, w którym obecnie mieszkają właściciele. Także może tam być trochę więcej rzeczy w środku, bo po prostu prowadzą tam codzienne życie, ale to oczywiście nie ma żadnego problemu w tym, bo też jest przecież urządzony w takim stylu właśnie rustykalnym. Tak, że właśnie kupując tą nieruchomość, może sami zdecydujecie się właśnie mieszkać w tym mieszkaniu, bo jest chyba jednym z większych tutaj do dyspozycji. Tak. Kuchnia połączona z taką jadalnią, ze stołem barowym. Super, bardzo mi się podoba. Tak, jest telewizor. Standardowo, jak reszta tych apartamentów, tutaj mamy łazienkę, no a teraz wchodzimy do takiej części sypialniano, powiedzmy roboczej, bo widzę, że mają tutaj swoje rzeczy do zarządzania biznesem również. Teraz możecie zobaczyć ten pokój jakby z drugiej strony. Jakbym kupił to miejsce, nie wiem, w którym bym się zdecydował mieszkać, bo wszystkie mają swój unikalny charakter, więc wybór na pewno byłby ciężki, nie? No ja myślę, że bym wzięła ten jednak, co ma 2 sypialnie. Ja tak? chyba też. Tam, gdzie byliśmy przed chwilą. I pokażemy Wam jeszcze ostatnią łazienkę, która też oczywiście ma swój taki wyjątkowy styl, która jest w tym mieszkaniu. Teraz właśnie wchodzę do niej. Tutaj na pewno są bardzo modne kafelki. Wiem, że teraz jest na nie szał w całej Europie chyba. Czy w Polsce, czy w Hiszpanii wiele ludzi wybiera właśnie kafelki w tym stylu, więc widzę, no, że one dosyć niedawno musiały być robione. No i też tutaj bardzo ładne niebieskie płytki. No ta łazienka tak samo jak wszystkie inne pozostałe jest urządzona bardzo ładnie. Nowocześnie bym powiedział. Nowocześnie, tak. Też fajne wejście właśnie do prysznica, gdzie nie ma w ogóle żadnych drzwi, żadnej tej kotarki plastikowej. No także jak najbardziej kolejne mieszkanie na Robi plus. wrażenie. Super urządzone w stylu takim idealnym. Zbliżamy się już prawie do końca tego tournée po hostelu. Jest tu jeszcze jeden apartament, który aktualnie jest wynajęty, o którym już wspomnieliśmy i tam niestety nie jesteśmy w stanie wejść. Tak, ale pamiętajcie, macie jeszcze jedno pomieszczenie, które można wynajmować i sobie na nim zarabiać. Tak, i na co tutaj warto zwrócić uwagę, że często jak jest właśnie wynajem taki tego typu, gdzieś tam na wsi, to są to same pokoje i na ogół właśnie kuchnia czy łazienka są współdzielone. Dokładnie. A tutaj są całe mieszkania na wynajem, co oczywiście będzie kosztować więcej za dobę, tak? No bo Oczywiście. macie zamkniętą swoją łazienkę i swoją kuchnię, więc pod tym względem to jest na pewno plus tej całej nieruchomości. Tak. Tutaj macie 5 gotowych ofert wynajmu, ale nie tylko dla turystów, bo można też rozważyć wynajęcie tego po prostu dla kogoś na dłuższy okres, czyli na kilka miesięcy, na pół roku czy na rok. Oczywiście, jak ktoś pracuje zdalnie, co na Teneryfie jest szalenie popularne, jak najbardziej by był skłonny wynająć coś takiego, gdzie ma świetny standard. W sumie sprzątanie też by miał zagwarantowane, jeśli byście się na to zdecydowali. No, pełen pakiet, że tak powiem. Bo jeśli Wy będziecie tutaj mieszkać, no to oczywiście możecie zająć się tutaj zarządzaniem tego i również sprzątaniem. Emilka się wkręciła, bo sami prowadziliśmy chwilę Airbnb, Tak. wszystko robiliśmy zdalnie, bez dotykania niczego w domu, wszystko robiło się w cudzysłowie samo. Tak, mieliśmy osobę, która po prostu przychodziła i sprzątała pomiędzy rezerwacjami. Tutaj identycznie, nie musielibyście tutaj robić po prostu nic, tylko sprawdzać stan konta, że tak powiem. Chodźmy jeszcze w jedno miejsce, o którym sobie przypomniałem. Tu jest jeszcze taki taras, najwyższy, który tutaj jest. Chyba musisz wejść pierwszy. O, nasz operator tutaj robi spinaczkę górską. Zobaczymy sobie widok z tego miejsca, z najwyższego punktu, jaki tutaj można znaleźć.
i chcę tutaj Wam jeszcze pokazać, tylko nie wiem, czy to będzie słychać, bo strasznie wieje. Zobaczcie na te dachówki oryginalne, stare, ceglane dachówki, bardzo dobrze zachowane. Wszystko oczywiście jest odnowione, uszczelnione, nie ma żadnego problemu. I to podkreśla właśnie charakter też tej nieruchomości. Nieruchomość ma naprawdę fajny układ. Te mieszkania są od siebie 2 kroki. Wy, jako nowi właściciele, też możecie tutaj mieszkać i po prostu zarządzać tym wszystkim. Także jest ogromny potencjał. Tym razem sprawy formalno-finansowe zostawiliśmy na koniec i ważne informacje. Cena za tą nieruchomość to jest 440 000 euro. Jest to 5 mieszkań. Jedno mieszkanie wychodzi mniej niż 100 000 euro. Cała działka ma około 550 metrów kwadratowych. Powierzchnie mieszkalne łącznie mają 340 metrów. Jedno mieszkanie wychodzi średnio około 50 metrów kwadratowych. Ta cena jest adekwatna. No, też Jak mi się na tak wydaje. realia po prostu cen na Teneryfie. Tak, ja chciałem wspomnieć, że to jest w pełni zalegalizowane, czyli możecie ubiegać się na tej nieruchomości również o hipotekę, można to sfinansować bez problemu. Jest wszystko zalegalizowane, zarejestrowane i tak dalej. Do tego ma właśnie licencję na wynajem tego typu, czyli zero problemów, przejmujecie gotową firmę. Jako potencjalni kupcy będziecie mieli wgląd do wszystkich ich ksiąg, będziecie w stanie sprawdzić, ile to miejsce jest w stanie zarobić. Nie podajemy Wam tutaj cyfr, ponieważ będzie to już prywatna rozmowa między chętnym a właścicielem. Tak, na pewno potencjałem jest, żeby nie mieszkać w tym mieszkaniu, gdzie oni obecnie mieszkają, tylko je również wynająć. No to Tak. będzie dodatkowy na pewno zastrzyk pieniędzy. Dokładnie. Potencjał z tego miejsca jest olbrzymi, jest tu wszystko zrobione, to nie wymaga żadnej inwestycji na początek, więc po prostu nabywacie to i od pierwszego dnia praktycznie możecie zacząć na tym zarabiać. Pod tym względem to jest super opcja. Naprawdę mało jest tutaj takich miejsc, gdzie można jednocześnie kupić 5 mieszkań i od następnego dnia zacząć je wynajmować. I do tego w takim standardzie, bo już chcę to jeszcze raz podkreślić, to nie jest typowy kanaryjski standard. To jest To nie, standard to jest typu 10 razy wyżej. artysta, który wszystkie te rzeczy tutaj wykonywał, to naprawdę zostawił serce w każdym elemencie. No nie wiem, czy taki stół z beczki, czy w ogóle okiennica. To jest wszystko po prostu robota obecnego właściciela. Nie możemy chyba ukryć tego, że jesteśmy zajarani. No ja teraz, Emila, nie wiem, czy bardziej bym kupił tą willę z awokado, gdzie mógłbym zostać baronem warzywnym. No to czy chyba bardziej dla nas opcja mimo wszystko. Czy bardziej może tutaj zostać właśnie panem od wynajmu, królem wynajmu wakacyjnego. Ja wiem, już wymyśliłam jedno i drugie. No najlepiej, W co nie? tamtym mieszkasz sobie otoczony awokado, a to wynajmujesz. I po prostu wiesz, masz biznes awokadowy i biznes mieszkaniowy. Tak, także jeśli macie wolny 1 000 000 euro, to zapraszamy, możecie nabyć może 2 te nieruchomości w pakiecie. I wtedy do końca życia robić już pracę tylko tego typu. Nic byście nie musieli robić już do końca życia. A czemu nie? Czemu nie? Na koniec końców tylko przypominam, wizyty do tej nieruchomości, jak i poprzedniej organizujemy my. Tak, Więc teneryfiarze. Teneryfiarze, możecie pisać do nas bezpośrednio, na dole będzie e-mail oraz numer telefonu nawet zostawimy, możecie się kontaktować śmiało. No i co? No i to tyle. Dziękujemy za obejrzenie, dziękujemy naszym tutaj pomocnikom, którzy dzisiaj nas nagrywają i do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.